Cześć, jestem twoim starszym bratem. Ha, cześć, 7, ha, cześć, 11. Hejko, witajcie! Na początku tego roku zakupiłam GoPro 11. Używałam jej dość intensywnie przez ostatni czas, dlatego stwierdzam, że to jest odpowiedni moment, by podzielić się z wami moją opinią na temat tej kamerki. Będzie to film, w którym powiem, co o tej kamerce sądzę. Nie będę recenzować jej parametrów i co ona potrafi, czego nie. To wszystko możecie poczytać na stronie producenta. Ja powiem wam na moim doświadczeniu, co mnie tutaj wkurza, co mi tutaj się podoba, szybko, konkretnie na temat, tak jak lubię, tak jak wy też lubicie. Pierwsze, co mi się spodobało w nowym GoPro 11, to jest przedni ekranik. Jest to bardzo przydatna rzecz, na przykład dla mnie, jak nagrywam samą siebie, tak jak teraz i widzę pogląd, jak mniej więcej wyglądam, co jest u mnie w kadrze, to według mnie jest zdecydowanie na plus. Z takiej ogólnej budowy GoPro nie jestem jeszcze pewna tego czegoś. To po prostu wygląda, jakby za chwilę miało się rozwalić. Ja też czuję, że to niedługo nastąpi. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w starszych modelach GoPro nie było czegoś takiego. Dlatego zawsze trzeba było dokupić na przykład taką dedykowaną klatkę. Wymieniało się tylko tą końcówkę i można było to przyczepiać na jakiś kask, na jakiś statyw, cokolwiek. I to działało. W 11 klapka jest niepotrzebna, wystarczy po prostu mieć taki dynk z taką końcówkę. Przyczepiamy i jest. Teraz pytanie, czy 11 się przygrzewa? Tak! I to bardzo! Jak każde dotychczasowe powstałe GoPro przegrzewa się, ale wolniej. Nie wiem, czy to jest zaleta, ale każde GoPro, jakie kiedykolwiek miałam w ręce, się po jakimś czasie przegrzewa, jedno szybciej, drugie wolniej i te też. Znaczy, jeżeli potrzebujecie GoPro, które nagra, jak na przykład jeździcie na rowerze czy na nartach i generalnie robicie jakieś aktywności na świeżym powietrzu, to nie zauważycie tego, że w ogóle to GoPro się przegrzewa, ponieważ wiatr sprawia, że ono cały czas się ochładza. Ale jeśli nagrywacie w jakimś zamkniętym pomieszczeniu, samochodzie, w takim pokoju, jak ja teraz siedzę, no to niestety macie pewność, że się ono prędzej czy później przegrzeje. A jak stygnie, to stygnie też dość długo i jest fajnym takim rozgrzewaczem rąk, dlatego jak ktoś jest z marzluchem, ma ciągle zimne rączki, to jest idealny wkład na to, żeby się ogrzać. Takie moje spostrzeżenie, jak się przegrzeje za mocno i w trakcie robicie jakieś dłuższe nagranie i się GoPro wyłączy, nie zapisuje plików. Jechałam raz autem i nagrywałam siebie tak powiedzmy około 20 minut z hakiem. Dostałam komunikat na przednim ekranie, że się GoPro przegrzewa, jest mu za gorąco i się wyłączył. Nie dało się jego później uruchomić, zmieniłam baterię, trochę odczekałam, ale pliku już nie było. Także ostatnie 20 minut mojego życia poszło się. Od tamtego czasu staram się nagrywać troszeczkę krótsze materiały, żeby się ta sytuacja już nie powtórzyła. Generalnie 11 poprawnie się uruchamia, działa, nie zacina się, bo z poprzednimi edycjami bywało różnie. Przynajmniej przez ten czas, kiedy ja użytkuję to GoPro, mi się nigdy nie zacięło ani w trakcie, ani podczas uruchamiania, także to jest na plus. Powiem wam tak, zainwestujcie kilka złotych więcej, kupcie oryginalne, takie białe GoProwe baterie, one zdecydowanie starczą na więcej. Na moim kanale możecie obejrzeć różne spacery fotograficzne, gdzie mam GoPro na klatce piersiowej. Przy użytkowaniu 7, przy takim spacerze fotograficznym, no to zużywałam do zera 3 baterie, a w przypadku 11 po zakończeniu spaceru tu zostaje mi jeszcze 30% baterii. Jednej. Znaczy na wszelki wypadek mam jeszcze 2 dodatkowe baterie, ale teraz jak byłam na takim dłuższym wyjeździe, to widzę, że na tydzień takiego umiarkowanego kręcenia musiałam do pełna naładować je tylko raz. Dla mnie to jest ogromny plus, że nie muszę myśleć o tym, że za chwilę bateria mi padnie, po prostu wiem, że na długo starcza i mi to w zupełności wystarczy. Kolejną rzeczą, jaką ja uwielbiam w tej kamerce, jest jej wewnętrzna stabilizacja. Powiem tak, ja widzę zdecydowaną różnicę pomiędzy spacerem, który wykonywałam 7, a wykonuję 11. Według mnie nie potrzebujesz tak naprawdę mieć jakiegoś gimbala albo jakiejś stabilizacji, żeby wykonać, nie wiem, powiedzmy taki płynny ruch. Ta kamerka sama ci wszystko destabilizuje, tak jak ja, jak mam zawsze jakąś małą trzęsiawkę w ręce, mam pewność, że no może nie aż tak. Obraz będzie płynny, taki smooth.
Kiedyś widziałam recenzję, nie pamiętam kogo to było. GoPro 11 to jest kamera dla osób, które są leniwe, nie chce im się i zależy im na tym, żeby po prostu włączyć przycisk nagrywania i nagrywać. Ja korzystam z maksymalnej jakby rozdzielczości 5,3K Hyperview, czyli po prostu jak najszerzej, jak najwyższa jakość mi to wystarcza. I kolejna rzecz, dzięki temu, że nagrywam to w 5,3K, jednocześnie nagrywam dzięki temu filmy w pionie i w poziomie, ponieważ nie mogę sobie wybrać przy edytowaniu, czy mój kadr będzie poziomy czy pionowy, bez utraty jakości tego materiału. Także dla mnie to też jest na plus, ponieważ nagrywam tak naprawdę jeden materiał, ale mogę go wykorzystać w dwóch różnych formatach. No dla mnie kolejne... Obraz jest bardzo szczegółowy, aż za bardzo. Nasycone kolory są no kolejne. Jeśli chodzi o ciemniejsze warunki, to ta 11 trochę średnio sobie radzi, ale według mnie nie ma chyba kamerki sportowej, która dobrze sobie radzi wieczorem czy w nocy. Mi to nie przeszkadza, wiedziałam, że tak będzie, ale może wy nie wiecie. Także wiecie, jeśli chodzi o ciemność, to GoPro też sobie średnio radzi. Ale zdecydowanie lepiej niż poprzednicy. Co jeszcze mogę wam tu powiedzieć? Jak za mocno wieje wiatr, jesteście gdzieś na zewnątrz i nagrywacie audio na to też system nie radzi. Są takie bardzo tanie pokrowce przeciwwietrzne, podobno to pomaga. Nie testowałam, nie wiem. Ale ja to kupiłam po to, żeby nie nagrywać się, jak mówię, tylko po to, żeby nagrywać ten obraz, a obraz jest spoko. Generalnie jak na przykład w takiej odległości nagrywam obraz, mam tutaj włączony ten tryb Hyperview, także ta odległość z pewnością wystarczy i mówię coś do tej kamerki, to według mnie audio jest poprawne i wystarczające, jeśli chcecie na przykład nagrywać krótkie vlogi, czy jakieś tam relacje z podróży. Mi się wydaje, że to wystarczy, według mnie. Także jeśli zastanawiasz się, czy inwestować swoje pieniądze w ten sprzęt, powiem tak, to jest jeden z lepszych zakupów, jaki dokonałam w ostatnim czasie. Jeżeli masz 3, 4, 5, 6, 7, 8 i nagle przejdziesz na to jest podobno niebo a ziemia. To jest ziemia, a to jest niebo. To jest niebo, a to jest ziemia. Jeżeli ten film był dla Ciebie jakkolwiek wartościowy, podziel się swoimi wrażeniami w komentarzu pod tym filmem. Dla tych, co oglądają do końca, kupiłam coś takiego. To polega na tym, że się wkłada tu, o, proszę. Zabezpieczenie jest. A wiecie, że to ciągle odpada i tak naprawdę nic to nie daje, bo to się nawet tego nie trzyma. Jak nawet włożymy to do kieszeni, to ta nakładka ciągle odpada. Ale kupiłam to zanim nie wiedziałam, że ta część jest po prostu wymienna i można ją odkręcić i kupić nową. Jakby się zbiła. Jak chcecie kupować coś takiego jako ochronkę, to nie.